Polski uważany jest za bardzo trudny język i wiele osób wymienia wiele argumentów przemawiających za tym, że tak rzeczywiście jest. Natomiast uważam, że to niesprawiedliwe postawienie sprawy i że są w języku polskim również takie elementy, które są bardzo łatwe. Cześć, ja mam na imię Radek, a to jest Polish with Radek, czyli kanał przeznaczony dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeżeli nie mówisz jeszcze płynnie po polsku, to aktywuj napisy, tak żeby zrozumieć to, o czym mówię w tym wideo. Możesz również pobrać pełną transkrypcję, która znajduje się na mojej stronie internetowej. Link do niej znajdziesz w opisie. Po pierwsze, w języku polskim mamy tylko 3 czasy. Można jeszcze dodać 4, ponieważ czasowniki w czasie przeszłym mogą być dokonane bądź nie. I tak mamy na przykład kupować, czasownik niedokonany, i kupić, czasownik dokonany. Albo pomagać, czasownik niedokonany, i pomóc, czyli czasownik dokonany. Ale poza tym w Polsce nie bawimy się w żadne past perfect continuous ani plusquamperfecto de subjuntivo. Nie, mamy 4 czasy i one nam w zupełności wystarczają. Po drugie, mimo że język polski jest językiem słowiańskim, to mamy dużo zapożyczeń z łaciny. Szacuje się, że kilkanaście procent słów w języku polskim pochodzi z łaciny i to jest normalne, to jest naturalne i to jest fantastyczne. I te wyrazy stanowią taką poręcz, o którą mogą zahaczyć się, oprzeć osoby, które dopiero zaczynają naukę języka polskiego. Po trzecie, mamy stały akcent wyrazowy. Akcent w wyrazie pada zawsze na przedostatnią sylabę danego słowa, poza nielicznymi wyjątkami. Zapomnij o takiej sytuacji, jaka ma miejsce na przykład w języku hiszpańskim, gdzie położenie akcentu na jedną lub drugą sylabę może całkowicie zmienić znaczenie tego słowa, tak jak na przykład Asia versus Asia. Po czwarte, język polski jest językiem fonemicznym, to znaczy w ogromnej większości czyta się go tak, jak się pisze. Znam osoby, które nie mówią po polsku, ale po nauczeniu się i zapamiętaniu paru zasad dotyczących wymowy i odpowiadającej jej pisowni, mogą one czytać właściwie wszystko w języku polskim bez znajomości tego języka. Być może natkną się na takie wyrazy jak marznąć, przeczytają je jako marznąć, ale tak poza tym w wymowie języka polskiego nic cię nie zaskoczy. Innymi słowy, nie jesteśmy jak Francuzi, którzy czasami potrzebują całą masę różnych liter, żeby zapisać jednosylabowe słowo. Wreszcie mamy proste samogłoski. Mamy samogłoski nosowe, takie jak on i ale nie potrzebne nam samogłoski otwarte i zamknięte, albo cała masa samogłosek, takich jak choćby angielskie czy katalońskie szła. Kolejny punkt, już 6, to to, że w języku polskim nie ma rodzajników. Czyli nie bawimy się w żadne la, derdi, das, albo le, ej, en. Nie, jako Polacy stwierdziliśmy, że nie będziemy sobie tym zawracać głowy, bo komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? I na koniec, po 7, uważamy, że każdy ma prawo mówić tak jak chce, więc nie zaprzątamy sobie głowy stałym szykiem wyrazowym, tym, że najpierw musi być podmiot, potem orzeczenie, a potem obiekt danego zdania. Jeżeli chcesz, możesz postawić obiekt na początku, a potem podmiot, a potem czasownik. Mieszaj sobie tym porządkiem jak chcesz, bo mówiąc w języku polskim dajemy Ci wolność wyboru, jak chcesz sobie ustawiać poszczególne wyrazy. Pamiętaj tylko o tym, żeby trzymać się właściwych przypadków. Już one same powiedzą nam, jaka jest funkcja tego wyrazu w zdaniu. Oczywiście ten film był lekko ironiczny, mam nadzieję, że dostrzegłeś tę ironię. Nauka języka polskiego, jak każdego innego języka, nie jest łatwa, ale zwróć uwagę, że nie wszystko, co wiąże się z językiem polskim, jest trudne. Są również takie rzeczy, takie elementy i w tym wideo wymieniłem ich aż 7, które sprawiają, że nauka języka polskiego jest możliwa i to jest również misją tego kanału, żeby poprzez autentyczne, ciekawe, czasami lekko ironiczne materiały takie jak te, pomóc Ci rozwijać swoją znajomość języka polskiego krok po kroku we własnym tempie. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało. Jeśli tak, to zostaw lajka albo skomentuj, czy język polski jest dla Ciebie łatwy, co jest w nim najtrudniejsze, co jest w nim najłatwiejsze w porównaniu do Twojego języka ojczystego albo innych języków, które już znasz. Jestem bardzo ciekawy Twojego zdania i do zobaczenia w następnych wideo na tym kanale.